Nazwa się zmieniła, obiekt ten sam. To jest obiekt, który niedawno nazywał się inaczej, a dzisiaj nazywa się NTS Shooting. I na strzelnicy NTS Shooting pokażemy Wam pistolet, który dawno temu chodził mi po głowie, a którego nie kupiłem. A teraz jego klona będę miał możliwość przetestować. Rozbawili mnie. Biedetta. Mamy za sobą dzisiaj pistolet Cougar Steger, zwany Sztygarem, czyli to jest niedroga marka pistoletu wchodząca w skład koncernu Beretty. I Cougar jest reinkarnacją Beretty Cougar. Ona miała oznaczenie F8000, jeśli dobrze pamiętam, którą bardzo chciałem kupić bardzo dawno temu, tylko nie kupiłem, dlatego że Beretta 92 FS, ta moja, wtedy kosztowała między 2,5 a 3 tysiące złotych. To było bardzo dużo pieniędzy 20 lat temu, a to kosztowało jeszcze o tysiaka więcej. Więc cena była po prostu ultra zaporowa. Steger zrobił ten pistolecik na dokumentacji Beretty i podejrzewam, że również też na maszynach Beretty. I ten oto pistolecik kosztuje w chwili obecnej około 2250 zł. A jak mówię, jest to klon Beretty Cougar. Przeniesiemy się teraz na deseczki. Na deseczkach opowiem Wam wszystko o tym pistolecie, jak jest zbudowany, jakie ma manipulatory i tak dalej, wszystko tamten. Pokażemy, jak wygląda w środku i wrócimy na strzelnicę NTS Shooting, żeby z niego po prostu postrzelać. No to jesteśmy na deskach, a przed nami bohater dzisiejszego odcinka, czyli Steger seria F8000 czy 8000 Cougar, czyli reinkarnacja pistoletu Beretta F8000 Cougar właśnie. Krótki rzut oka na to, co mamy w pudełku. Pudełko typowe dla Stegera Beretty. To w ogóle taka plastikowa walizeczka. Tu sztywniejsza pianka, tu bardziej miękka. Instrukcja. Patrzę na tę instrukcję 1:1 po prostu, instrukcja od Beretty. Żeby było zabawniej, zobaczcie tu na ten obrazek. Widzicie logo na chwycie? Czy to jest logo Stegera? Nie. To jest logo Beretty. To jest przedruk, reprint po prostu instrukcji od Beretty. Tylko są zmienione zdjęcia i wstawiony jest pistolet z logotypem Cougara, a ten napis wygląda, jakby był w ogóle dorobiony. Ale to jest 1:1 instrukcja Beretty. Te instrukcje są bardzo fajne, bardzo czytelne. Mają bardzo dobrze pokazany sposób rozkładania broni. Dwuczęściowy jest na końcu, znaczy na początku tu i potem na końcu, ale to jest bardzo fajnie pokazane. To jest w takim starym stylu, takie lata 80., 90., ale ultra czytelne. Nieźle nawet wydane. Pistolet, 2 magazynki, jeden w slocie, drugi w chwycie. Tym się zajmiemy za chwilę. Corpotec, to jest chyba, tak, w tym pistolet był zapakowany taka torebka ochronna, nieważne. No i zestaw do czyszczenia, szczoteczka mosiężna, szczoteczka z tworzywa i wycior do przecieraków. I to tyle. Dobra, to jest nieważne, znaczy mniej ważne. Najważniejszy jest sam pistolet. Na początek może garść danych po prostu o tym pistolecie, takich suchych danych technicznych. Mamy przed sobą pistolet, jak powiedziałem, klon Beretty 8000 Cougar, czy Cougar, jak kto woli. Pistolet osadzony na aluminiowym szkielecie. Tak? Beretta wtedy tak tłukła pistolety. W ogóle ten pistolet miał premierę w 1994 roku i on był robiony dosyć krótko, bo on, nie wiem, czy był robiony w ogóle 10 lat. Zniknął bardzo szybko. Tak jak słyszeliście już chyba na strzelnicy, bardzo kiedyś chciałem kupić ten pistolet, ale był ultra drogi po prostu. Więc po prostu młodego porucznika Wojska Polskiego nie było na niego stać. No to go nie kupiłem, no. A teraz jest dużo tańsza wersja.
I teraz już można sobie na to spokojnie pozwolić. Więc pistolet, tak, premiera 94 rok, krótki okres produkcji i mamy tak, stalowy zamek, aluminiowy szkielet. Jak widzicie, on na pierwszy rzut oka, pomimo braku wycięcia w zamku, po prostu przypomina produkty Beretty, kształt kabłonka, kształt chwytu i tak dalej, i tak dalej. Ta wersja jest zasilana amunicją 9x19 Parabellum, podawaną z magazynka pudełkowego metalowego o pojemności 15 sztuk amunicji. Bardzo porządne włoskie magazynki, żeby nie było wątpliwości. Super. W kształcie też na pierwszy rzut oka przypominają magazynki od Beretty 92, ale do tego za chwileczkę wrócimy. Całkowita długość pistoletu wynosi 180 mm, całkowita wysokość to jest 140 mm, szerokość w najszerszym chyba miejscu, czyli tu, gdzie są bezpieczniki, to jest 38 mm, a szerokość zamka wynosi 29,5 mm. Długość linii celowniczej, czyli ta odległość, to jest 132 mm. Kąt pochylenia chwytu, co jest ciekawe, on jest dosyć nietypowy, wynosi 13 stopni i ten chwyt jest ultra wygodny. Ten pistolet zawsze od momentu, jak go wziąłem pierwszy raz w rękę, lat temu 20 z hakiem, świetnie mi leżał. Ten chwyt jest dosyć pękaty, jak to w Beretcie, ale jest ukształtowany inaczej niż chwyt w 9.2 i jest od tamtego chwytu znacznie wygodniejszy. I przy strzelaniu też, co zobaczycie zresztą na strzelnicy. Długość lufy tego pistoletu jest bardzo malutka, bo to jest 92 mm, czyli to jest, ile to będzie, 3,7 cala? Jakoś tak. To jest poniżej 4 cali długości lufy, czyli bardzo mało. Masa to jest około 870 gramów, przy czym mówimy o pistolecie w takiej konfiguracji z pustym magazynkiem. No, jak dojdzie magazynek, to przekroczy już kilogram. Będzie ważył w okolicach 1,10 kg, mniej więcej. Spust podwójnego działania, single action, double action. Przy ciągnięciu z double action opór spustu wynosi 6 kg, przy single action to jest 3 kg. Droga spustu całkowita to jest 7 mm, a jeżeli mówimy o resecie, to jest 5 mm. Pistolet jest wyposażony w klasycznie gwintowaną lufę, gwint 6-zwojowy o skoku 250 mm, lufa kuta na zimno, co jest zaletą. Maksymalna prędkość wylotowa z tej lufki to jest 310 metrów na sekundę, a efektywny zasięg według producenta to 50 metrów. I tyle danych tego pistoleciku. Zobaczmy sobie, co on ma z zewnątrz. No, z zewnątrz ma manipulatory. To jest niestety pistolet tylko częściowo ambidextrous, czyli obustronny, dlatego że po lewej stronie szkieletu mamy przycisk zatrzasku magazynka, kształt identyczny jak w Beretcie 92, dźwignia zatrzasku zamka, dźwigienka do rozkładania i bezpiecznik decocker, bo to jest manipulator podwójnego działania. Zabezpiecza i dekokuje, czyli dokładnie tak jak w Beretcie 92. Przy czym jeżeli będziemy z wyczuciem operować tym bezpiecznikiem, to możemy tylko zdekokować pistolet, czyli zrzucić kurek, ale nie zabezpieczymy. Jak puścimy, to on wróci. Tak? I w tym położeniu mamy pistolet z kurkiem spuszczonym, ale nadal zabezpieczony, o czym za chwilę. Po drugiej stronie mamy już tylko jeden manipulator na stałe, czyli dźwigienkę bezpiecznika nastawnego i możemy sobie przełożyć na drugą stronę przycisk zatrzasku magazynka. I to jest wszystko, co możemy zrobić. Dźwignia jest tylko po jednej stronie zatrzasku zamka. Po drugiej stronie nie jest fizycznie możliwe zrobienie tej dźwigni, dlatego że jak to w berettach kurkowych, tutaj ten czarny element, który widzicie, który się porusza, jak sobie operujemy spustem, tak, widzicie? To jest szyna spustowa. Ona idzie tu, potem wchodzi tu pod rękojeść i wychodzi mniej więcej w tym miejscu. No i z uwagi na to, że ta szyna tu jest, po prostu nie jest możliwe umieszczenie dźwigni zatrzasku zamka po drugiej stronie. Pistolet jest wyposażony w bezpiecznik nastawny, co już widzieliście, skrzydełkowy
oraz w blokadę iglicy. Klasycznie, znowu jak w Berecie 92, ta płytka tu na górze, to jest blokada iglicy, która jest zwalniana dopiero w ostatniej fazie ruchu spustu, czyli pyk. Dopiero teraz jest zwolniona, tak? Zanim kurek uderzy, to płytka się podnosi, iglica ma możliwość przemieszczenia się w przód. Przyrządy celownicze, no to standard w przypadku Beretty, czyli 3 kropki, białe z farby, nieświecące, niefluorescencyjne, bez żadnych dodatków. Przyrządy bardzo wyraźne, bardzo fajne, dosyć szeroka, bardzo wyraźna szczerbina, bardzo fajna, bardzo sympatyczna, bardzo wyraźna mucha. Przyrządy osadzane na jaskółczy ogon. W związku z tym, jak komuś nie pasuje, to może sobie dopasować zupełnie spokojnie inne. Z przodu pod lufą znajduje się krótki odcinek szyny Picatinny dwusekcyjny. I w ogóle tenże szkielet wygląda inaczej, dlatego że ten Cougar jest dostępny w 3 podstawowych modelach. To jest 8000, to jest 8000 FT, czyli Tactical, właśnie z racji tego, i model bodajże FL albo L, krótszy, po prostu ze skróconym chwytem. I teraz, w stosunku do oryginalnego Cougara Beretty nastąpiło parę zmian, bo oryginalny Cougar Beretty wyglądał mniej więcej w ten sposób. I teraz jak się przyjrzycie tu i tu oraz tu, to zobaczycie, że ten pistolet jednak się różni. Różni się przód szkieletu, no bo jest szyna, różni się przód zamka z uwagi na to, że jest inaczej sfrezowany, ma inny kształt, dużo ładniejszy moim zdaniem, i z tyłu zamek też się różni, dlatego że zamek zyskał z tyłu taką faskę, bo oryginalnie ten zamek był tu bardziej taki wypukły i mocniej zakrywał kurek. To jest mniej więcej tak, jakby ten punkt połączyć z tym punktem, takim lekkim łukiem idącym w tył. Tak wygląda zamek w oryginalnym Cougarze, co widzicie na tym obrazku. Co ciekawe, jeżeli wejdziecie na stronę producenta, to zobaczycie dokładnie takie pistolety w ofercie, czyli ten 1:1 Beretta Cougar, ale będą to pistolety w kalibrze 40 SW i 45 ACP, dlatego że 9, czyli ten bazowy Cougar 8000, wygląda tak. Tak, znaczy jeśli chodzi o zamek. Nie ma szyny, ale zamek jest taki sam jak tutaj. Pistolet działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, ale jest ryglowany w sposób odmienny, bo jest ryglowany nie przez przekoszenie lufy, tylko przez jej obrót. Jeżeli popatrzycie się teraz w okno wyrzutowe i zwrócicie uwagę tutaj na wystający rygiel, to widzicie, że on się obraca. Zaraz Wam to pokażę po rozłożeniu pistoletu, ale lufa wykonuje mały obrót, a nie przekasza się. Ona pracuje cały czas w linii, tak? Czyli przy strzale lufa porusza się liniowo, a nie opada jak w większości popularnych pistoletów, tylko obraca się w celu zaryglowania. Ten obrót jest niewielki, bo on ma kilkanaście stopni. To jest obrót o kilkanaście stopni, niezbędny do zaryglowania lufy. Ale to za chwileczkę Wam wszystko pokażę. Tak jak mówiłem, spust podwójnego działania, single action, double action, czyli mogę strzelić z kurka napiętego albo mogę odwieźć kurek z pustem. Konstrukcyjnie ten pistolet, jeżeli chodzi o układy, o mechanizmy wewnętrzne, jest bardzo, bardzo podobny do Beretty 92. Rozkłada się go w identyczny sposób, czyli sprawdzamy, rozładowany. I teraz mamy tu dźwignię do rozkładania, którą, żeby obrócić, musimy nacisnąć guzik z drugiej strony, obracamy dźwignię, ściągamy zamek i w następnej kolejności rozkładamy resztę z tego pistoletu, czyli wyjmujemy sprężynę powrotną, element sterujący obrotem lufy i samą lufę. I to jest rozłożony pistolet Steger Cougar F8000 FT. I zobaczcie w środku, jak sobie zobaczycie
tu jest film o Beretcie 92 i popatrzycie sobie na całe urządzenie spustowo-uderzeniowe, to zauważycie, że to jest 1:1 to samo, co w Beretcie. Powiem więcej. Znaczy w 92, powiem więcej. Zobaczcie, nawet został zachowany element, który zabezpieczał przed skutkami pęknięcia zamka w Beretcie 92, która miała wybrania w zamku. Tu wybrań w zamku nie ma, ten zamek raczej pęknąć nie powinien, a mimo wszystko ma ten talerzyk zabezpieczający, tak jak miało to miejsce w 9.2. Aluminiowy szkielet wykonany metodą skrawania. Podejrzewam, że z jakiegoś odlewu wysokociśnieniowego albo czegoś takiego. Mechanizmy wewnętrzne, tak jak powiedziałem, Beretta 92 i 1:1. Jak się przypatrzymy na jego wykonanie, nie można się tu do niczego przyczepić. Tak? Oglądaliśmy ze znajomym, o którym dowiecie się na końcu filmu, ten pistolet. I tu naprawdę, jeżeli chodzi o wykonanie tego, to jest bardzo, bardzo wysokiej jakości. Ten pistolet ma nastrzelane, on był chyba nowy, jak go dostałem, ma nastrzelane około 150 sztuk, więc nie ma co w ogóle patrzeć na to, czy jest to zużywany, czy nie, bo nie będzie. Jeżeli by był, to znaczy, że jest bardzo źle, ale nie jest. Wykonanie tego jest bardzo fajne, podobnie z zamkiem. Tu się naprawdę nie ma do czego przyczepić. Wszystko jest super wyprowadzone, bardzo ładne, wyraźne. Krawędzie, co ma być ostre, jest ostre. Co ma być zaoblone, jest zaoblone. Żadnych śladów po narzędziach. Jedyny mankament, jaki udało się znaleźć, to jeżeli się przypatrzycie bardzo, bardzo uważnie tu, w ten rejon, tuż przy czółku zamka, to może uda Wam się dostrzec tu taki maciupeńki zadziorek, który wystaje na samej krawędzi. I to jest jedyna rzecz, którą żeśmy znaleźli, a oglądaliśmy ten pistolet naprawdę długo. Jest wykonany naprawdę bardzo, bardzo porządnie. Podobnie lufa, nie ma się do czego przyczepić. Ona jest oczywiście trochę brudna, bo było już postrzelane. Urządzenie powrotne, czyli sprężyna na żerdzi. Wszystko jest bardzo ładnie zrobione i ta krzywka sterująca, no, nawet nie krzywka, element sterujący obrotem lufy, tak? Bardzo, bardzo porządnie wykonane, bardzo ładnie wykończone, bardzo fajne powłoki. No, trzeba przyznać, że pistolet jest wykonany naprawdę bardzo, bardzo porządnie. I teraz odnośnie tego ryglowania. Włożymy sobie lufkę. I teraz zobaczcie, wkładamy sobie ten element sterujący. On ma taki występ, który wchodzi w krzywkę wykonaną w lufie, czyli w to miejsce. Tak? I tu na to wszystko jeszcze przychodzi, do środka wchodzi sprężyna. I jak to działa? No działa to tak, że po zaryglowaniu całość zaczyna lecieć w tył. Ten blok opiera się o szkielet, więc wymusza. On jest nieruchomo. Ruchomy jest sam zamek. Tu mamy podparcie z tyłu i jak zamek zaczyna się cofać, to krzywka wycięta na lufie po prostu wymusza jej obrót. Tak? Zobaczcie. Ten element stoi w miejscu, zamek zaczyna się cofać, lufa się obraca i umożliwia odryglowanie całego układu. I to jest cała filozofia. Jest to bardziej skomplikowany układ niż klasyczny układ z ryglowaniem przez przekoszenie, ale daje to, że lufa porusza się tylko liniowo. Pistolet inaczej oddziaływuje na strzelca, ma mniejszy odrzut i podrzut, to zobaczycie na strzelnicy, a także ma większą celność z uwagi na to, że lufa jest bardziej stabilnie osadzona w zamku i porusza się tylko w jednej płaszczyźnie, tylko wzdłuż. Nie ma żadnego przekoszenia w żadnej fazie swojego ruchu. Dodatkowo ta lufa jest bardzo ładnie osadzona w zamku, na sztywno. Ona się w ogóle nie rusza i pistolet jest naprawdę celny. Teraz go sobie złożymy i pokażę Wam jeszcze, o co chodzi z magazynkiem. Bo magazynek ma jeden featurek, ale to za chwileczkę Wam wszystko pokażę.
Składanie tego pistoletu, no, trzeba uważać po prostu tam, żeby to wszystko było osiowo, ale jest stosunkowo proste. Pyk, złożony, lufa się obraca, więc wszystko gra. I teraz zobaczcie, o co chodzi z magazynkiem. Jak się popatrzycie na ten magazynek, to zobaczycie w nim na pierwszy rzut oka magazynek od Beretty 92 FS. I wzrok nie będzie Was mylił, bo to konstrukcyjnie jest prawie identyczny magazynek. No i teraz jeden z drugim pomyślicie, kupię tanio magazynki na Allegro i będę ich używał, po co mam kupować takie? No nie. Zobaczcie, o co chodzi. Widzicie? Szczyt magazynka jest równo, jeden i drugi, ale zaczep, gniazdo, w który wchodzi zatrzask magazynka, w tym jest wyżej, w tym jest niżej. I to niestety nie zadziała. Jak włożę ten magazynek od 9.2, on wejdzie. Tylko nie ma opcji, żeby on się tu zatrzasnął. Jedyna możliwość to wycięcie wyżej tego otworu. I tyle. Tylko że wtedy on już się nie będzie nadawał do 9.2. Ale jeżeli chcecie tańsze magazynki niż fabryczne, to możecie kupić ten i tu podciąć troszeczkę ten zatrzask. Musielibyście go podciąć w górę o całą jego wysokość. Tak? Czyli o te 3-4 mm trzeba powiększyć ten otwór i wtedy ten magazynek będzie pasował do tego właśnie pistoletu. Tyle gadania na dechach. Lecimy na strzelnicę, zobaczymy jak Steger 8000 FT chodzi na ostrej. No to wróciliśmy na strzelnicę, strzelimy sobie z 15 metrów, bo takie mamy warunki, a pistolet nie ma jakiejś przesadnie długiej lufy. Ładuję magazynek. Jak już wiecie, pomimo zewnętrznego podobieństwa, nie będzie tanio, że wykorzystacie sobie magazynki od 9.2, to tak nie zadziała. Słuchajcie, co w tym pistolecie, jak go 20 lat temu tam z małym hakiem oglądałem, co mnie urzekło? Urzekł mnie chwyt. Ten chwyt jest zupełnie inny, mimo że podobny, to jest inaczej ukształtowany niż chwyt Beretty 92. Jest naprawdę, no mi się bardzo spodobał. Plus ryglowanie przez obrót lufy, które też będzie wpływać na zachowanie tego pistoletu. A jak? To za chwileczkę zobaczymy. Zaczniemy od strzelania na 15 metrów. Nie wiem jak jest przystrzelany, więc będę celował po prostu jak zwykle centralnie. Z mota, bo oczywiście nie mam kabury do tego pistoletu i muszę się posiłkować kaburą od Glocka, bo próbowałem użyć tej kabury uniwersalnej, ale nie. To powiem Wam, jestem zaskoczony. 2 moje błędy, 3 bardzo ładnie. Specyficzny spust, no taki berettowy. Jak Wam mówiłem przy okazji mojej Beretty, tej 92, ja w swoim pistolecie mam zdjęty opór spustu do 1,80 kg mniej więcej. Jego tam rucznikarz podszlifował, podpolerował, więc on chodzi troszeczkę inaczej. W przypadku tego pistoletu, no jak go ściągam, to jest taka typowa Beretta, zobaczcie. Jak ten spust, tak, jest pusty oczywiście. Zobaczcie jak działa ten spust. Jest duży ruch jałowy, bardzo duży ruch jałowy, który trzeba ściągnąć i potem trafiamy na ścianę i to już jest ściana, pyk i idzie. Tylko tu trzeba przyłożyć trochę newtona, dlatego ja w swojej Beretcie zmieniłem charakterystykę pracy tego spustu. No a tu mamy pistolet z pudełka, fabryczny, ale już wiemy, że jest przystrzelany centralnie na 15 metrów.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobra, może nie jest centralnie na 15 metrów, tylko na... Może być na 25, ale skupienie nie jest najgorsze. Co bym zrobił w tym pistolecie, jeśli chciałbym z niego strzelać tarczowo? Poprawiłbym spust. Ten jałowy ruch, z tym się nic nie zrobi, ale z tą ścianą, tę ścianę można spokojnie zdjąć. Rusznikarz Wam to może zrobić tak, że ten spust będzie dużo przyjemniejszy po prostu w strzelaniu. Ten wynik nie jest zły, no dwa jakieś tam dramatycznie słabe odskoki, ale to ewidentnie moje błędy. Nie wiem, strzelimy jeszcze raz piątkę? Strzelimy, zobaczymy jak pójdzie. Strzelimy jeszcze piąteczkę. Dalej będę celował w środek, bo no, znowu 3 kropki, tak? Widzieliście tam na początku, Kuba jeszcze Wam to może pokazać, chociaż widzieliście jak mi tam za ramienia filmował. Typowe dla Beretty, tak? Ja mam w swoim identycznie i to są te takie berettowskie kropki zrobione po prostu białą farbą, tam się nic nie świeci, nic nie błyszczy, takie po prostu pyk, białe. Mi się ostatnio rozwaliło, nie? Ale Ty masz co? Ty masz tego brygadiera, tak? Tak. Jeśli chodzi o strzelanie takie tarczowe, to tak jak mówię, zdjąłbym ten spust. Te przyrządy, mimo że nie lubię tych 3 kropek, tutaj jakoś, no tak, ale zaraz będzie, że mam berettę, to w beretcie lubię, a w innych nie lubię. Nie lubię w ogóle, ale Beretta generalnie robi dobre przyrządy celownicze, więc jeżeli to jest zrobione w koncernie Beretty według kwitów Beretty, no to musi być jak w Beretcie. Dobra, strzelimy jeszcze piąteczkę i postrzelamy za chwilę coś dynamicznie. Kurwa, bateria mi chyba padła. Ale nic to. No i co mamy? No tak, czyli on będzie przystrzelony na te plus minus 20-25 metrów. Znowu poszło tu. Pamiętaj, że nie umiesz strzelać. Tak, nie umiem strzelać. No, gdyby nie te dwa, to wszystko to jest taka ciasna dziewiąteczka, tak? To jest Tak dany grupa. egzamin. A nawet powiedziałbym, że jakby to przesunąć tak wszystko w dół, to jest na szerokości dziesiątki, tak? Więc nie jest źle. Jakby człowiek z tego pistoletu postrzelał więcej, przede wszystkim ten spust, bo przyrządy celownicze, mimo że to są te 3 kropki, których nie lubię, tu jest jakoś fajnie, tak wiem, klon Beretty, biedetta, natomiast spust, jeżeli myślicie o strzelaniu tarczowym, spust jest do poprawy, on ma bardzo duży opór, tam jest 3 kg moim zdaniem. Musimy w końcu kupić wagę do tego spustu. Dobra, strzelamy coś szybciej. Szybka piątka ze zmotanej kabury. Teoretycznie powinienem strzelić z zabezpieczonego. I z pierwszy powinien iść samo napinania, ale uznajmy, że on ma blokadę iglicy. Więc może zrobimy tak. Pierwszą piątkę strzelimy tylko z bezpiecznikiem wewnętrznym, a drugą strzelimy już by the book. No to spróbujmy, zobaczymy jak pójdzie. Mieliśmy Wam pokazać strzelanie, ale nie pokazaliśmy, bo telefon zwariował. 2,48. No nie pilnowałem pionu. To zrobimy to jeszcze raz, a potem strzelimy z tego samo napinacza. Fatalnie go złapałem, ale mimo wszystko 2,57. Wszystkie w alfie. Dobra, teraz zrobimy tak. Zabezpieczamy go. On się zdekokuje, więc pierwszy pójdzie z samonapinacza. Będzie wolniej. Zobaczymy jak. Odbezpieczysz go? Odbezpieczony działa lepiej. Kurna, siła przyzwyczajenia ze strzelania z pistoletów, których nie trzeba odbezpieczyć. Muszę go wyciągnąć, odbezpieczyć i dopiero. Dobra. Brawo ja. (2,95), czyli tam jest około pół sekundy wolniej. Ale nie ma dramatu, no. Słuchajcie.
Z tych 15 strzelonych, tak, ostatnie to było tu. Przy czym pierwszy chyba poszedł tu, a pozostałe już tu. Jeden Charlie. Dobra, zakleimy go. Albo nie ma sensu zaklejać. Strzelamy... Szybkie 10. Nie. Strzelimy sobie z 10, z 15... Z 5 już wiemy. Strzelimy z 10 takie w miarę szybsze. No to spróbujmy z 10 metrów do sportowej tarczy. No tu posiałem, ale to jest moja wina ewidentnie. Strasznie posiane. Nieposionym. Nie, masakrycznie. Chyba w ogóle wszystkie poszły w Charlie. No cóż. I z 15. 3,67 w ogóle wyszło. Mogłem to wolniej zrobić. Pięć 44. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 w Charlie. Super. To po prostu zajebiste. Ja nie użyłeś tego słowa. A no tak, i jeszcze jeden miss. To już w ogóle. Dobra, strzelę jeszcze raz z tych 10 metrów. Patrz, szybkie piątki z 5 szły fajnie, a z 10 już spierdzieliłem. Ale to ewidentnie moja wina. W lewo poszło wszystko. Ten. Tu 2 i 2 tu. Dobrze, zakleimy i postrzelamy sobie z jakichś 6-7 metrów dubleciki. No to strzelimy sobie dubleciki. Zastanawiam się, jakie strzelić. Dobrze, strzelimy... Prosto. Tak, strzelimy 5 z samonapinaniem, z odbezpieczeniem i 5 strzelimy po prostu z odciągniętym kurkiem, polegając tylko na bezpiecznikach wewnętrznych tego pistoletu. Super chwyt, bardzo specyficznie pracujący spust, niezłe przyrządy celownicze, fajnie się ten pistolet trzyma, fajnie się prowadzi, nie ma dużego kopa, ale on jest ciężki sam w sobie, a poza tym jeszcze jest to ryglowanie przez obrót lufy, które też wpływa na zupełnie inną pracę tego pistoletu. Dobra, spróbujmy tego, tak żebym nie zapomniał go odbezpieczyć. Pierwszy z samonapinania poszedł w Charlie w prawo. 2,16. A, pójdzie. Kurna, już myślałem, że nie wyłączyłem. Jeszcze raz. Czyżbyś zapomniał? Tak. Masakra, słuchajcie. Przejście z pistoletu, którego nie trzeba odbezpieczać, na taki, który trzeba odbezpieczać. Jeszcze umówmy się, ten bezpiecznik na zamku nie jest w najlepszej pozycji, bo do odbezpieczenia to nie jest tak jak w kolcie, tak? Że w kolcie jak zamykam chwyt, to w zasadzie od razu mogę go odbezpieczyć. Tutaj zamykam chwyt i muszę wykonać taki nienaturalny trochę ruch, cofając kciuk, jak w beretcie. Tylko że jak strzelam z beretty, to strzelam z odciągniętym kurkiem. Nie powinienem tak robić, bo jak jest bezpiecznik, to masz go użyć. No więc używam i zapominam tutaj. Teraz bardzo ładny. 1,97. Nie zapomniałem odbezpieczyć. Poniżej 2 sekund i 2 bardzo ładne dziureczki.
ładne koło siebie. 1,89. To był trzeci. A? Czwarty. 1,85. Fajnie się łapie ten pistolet. Po wyjęciu z kabury jego się po prostu fajnie łapie. No, najnormalniej w świecie. Bardzo zgrabniutki pistolecik. Bardzo sympatycznie pracujący. Naprawdę jest bardzo spoko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9 i 10. Nie, to jest jeden. Tak, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9 i 10. Jeden Charlie, pozostałe w Alfie. Czas był ile najlepszy? 1,85. To strzelimy teraz jeszcze 5 dubletów, już bez odbezpieczenia. Jeden 71. Pierwszy to moja wina, poszedł góra Charlie. 1,59. Drugi zerwałem. 1,61. Pierwszy idealnie. Drugi chyba też. 1,61. I ostatni. Super ten pistolet pracuje. Kuźwa, naprawdę super. 1,65. I efekt z 20 kulek. 3 ten się łapie, 3 w czarku. Kurna, naprawdę jest ekstra. Dobrze, teraz zrobimy jeszcze jedną rzecz. Rozładuję jeden magazynek i sprawdzimy, jak to chodzi na ostrej z wymianą magazynka. No to strzelimy parę razy. Mam kulkę w komorze. Odciągniemy, będziemy strzelać już tak, polegając na bezpiecznikach wewnętrznych. Pusty magazynek, kulka w komorze. Zobaczymy, jak pójdzie ze zmianą magazynka. Pójdzie, jak się włączy timer. Już widzę, poszło wolno, bo się motałem. 4,33. Ciężko jest nacisnąć zatrzask magazynka bez zmiany chwytu, więc trzeba zmienić chwyt. I dźwignię chyba lepiej jednak jest zrzucić lewą ręką. Ona też jest inaczej niż 9 w dwójce. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Spieprzyłem. 6,09. A ładnie mi się wypiął magazynek. No, jeszcze raz. Kompletny brak lejka niestety. Na to trzeba uważać. Więc przy wymianie trzeba po prostu slow is smooth, smooth is fast. Niestety. Inaczej, zignoruj. Jeszcze raz.
3,87 też wolno. No szybka wymiana magazynka tu nie jest jakoś ultra komfortowo, no. Daje radę, ale czuć, że to jest jednak 20-paroletni pistolet pod względem konstrukcyjnym. Cztery 15, bardzo długo. Trzy 59. Teraz było w miarę. O, skończyło się. Strzelamy jeszcze coś? Koniec? Już chcę skończyć? Naprawdę? Nie ma co więcej, co by się strzelić jeszcze? Nie, może jakieś dublety z przeniesieniem. Dobra, to przeniesienie, dublety z przeniesieniem celu. Dobra. O nie, nie to, stój. Tarcze IDPA, jedna na 5, druga na 10 od nas, nie od początku, tylko od nas. Strzelimy sobie jakieś pary dubletów. Mam 20 kulek, to 5 strzelimy z bezpiecznikiem i 5 strzelimy bez. Are you ready? Stand by! Czy ja mówiłem, że 5 z bezpiecznikiem, tak? Jezu. Dobra, pamiętaj, że masz włączony bezpiecznik. No, tamte dwa, super. 3,58. Nie pilnuję przyrządów na tym drugim celu i efekty niestety są. 4,03. Zacięcie. Nie. Brak. 2, 4, 6, 8, 10. Tak. Wymiana. Szybko. Ile? 15. Zdałeś. Dałem. Dobra, to strzelimy teraz 5 bez bezpiecznika. Trochę lepiej. Pomyślałem właśnie 3,41. Ten bezpiecznik nie jest najgorszy, tylko trzeba o nim pamiętać, bo w momencie jak wyjmuję pistolet, to jestem w stanie go odbezpieczyć. To musisz pamiętać, że ten bezpiecznik tam jest. No i co? Pierwsza tarcza spoko. Jeden czarek, reszta alfa. A druga już nie spoko. Raz, dwa, 3 delty, 3 czarki, 4 alfy. Tu nie pilnowałem przyrządów po przeniesieniu, ale to jest moja wina. Bez dwóch zdań. Naucz się strzelać. Zapraszam na podsumowanie na deskach. Na skrzynkach. Może być. No to postrzelane. Widzieliście Stegera 8000 FT przy strzelaniu precyzyjnym, przy strzelaniu dynamicznym, przy strzelaniu z samonapinacza, z kurka napiętego w trybie single action, double action i już wiecie, jak się z niego strzela.
Bardzo fajny pistolet. Tak jak Wam mówiłem na deskach, dawno temu myślałem o tym, żeby taką oryginalną Berettę sobie kupić. Nie było mnie stać. Powiem szczerze, to był ultra drogi pistolet. Nie było mnie na niego stać, nie z pensji porucznika, więc nie kupiłem. Później przestali te pistolety produkować, stał się niedostępny, a teraz Steger robi reedycję tego pistoletu. Co mogę o nim powiedzieć? Świetnie zrobiony. Naprawdę bardzo fajnie zrobiony pistolet. Zresztą Steger produkuje dosyć tanie pistolety, które są na naszym rynku dość popularne i cieszą się dobrą opinią, tak? Nawet Psuja 3B chwali te pistolety, uznając je za naprawdę bardzo fajne pistolety i ja mam o nich bardzo podobne zdanie. Ten pistolet dużo ładniejszy niż oryginalny Cougar. Ten oryginalny Cougar miał taki kształt, właśnie tam lata 90. dzwoniły i prosiło o zwrot kształtu pistoletu. Tu odświeżono ten kształt przez zmianę tyłu zamka, inne wyfrezowania samego zamka z przodu, dodanie tej szyny. To robi kurna taką robotę. Ten pistolet, tak na pierwszy rzut oka, kojarzy mi się z bronią z łowcy androidów. Serio. Pierwsze moje skojarzenie, broń łowcy androidów, jeszcze jakby tu podwiesić jakąś fancy latarkę albo coś. No kurde, naprawdę Harrison Ford jak żywy, prawie. Super chwyt. Chwyt tego pistoletu jest genialny, z małym zastrzeżeniem. Nie dla osób o małych dłoniach, bo to jest typowy chwyt pistoletów na aluminiowym szkielecie Beretty, czyli serii na przykład 92, czyli dosyć pękaty. Osoby o małych dłoniach będą miały problemy z obsługą tego pistoletu. Ja na początku też się męczyłem ze zrzutem magazynka, potem poszło. Zatrzask zamka jest wygodny, jest fajnie. Wymiana magazynków, tego się trzeba nauczyć. Ten lejek tu jest szczątkowy, więc jest mocno utrudniona. Chwyt ustawiony pod bardzo fajnym kątem. Ten pistolet dzięki temu chwytowi kontroluje się naprawdę świetnie. Jeżeli coś było rozpieprzone na tarczy, to była moja wina, a nie wina tego pistoletu. Dlatego, że on ma świetnie ustawiony chwyt, który ułatwia kontrolę i praca lufy w jednej linii, ryglowanie przez obrót, a nie to szarpanie góra-dół, też bardzo pozytywnie wpływa na ten pistolet. Krótka lufa, więc to nie będzie pistolet wyczynowy, ale widzieliście, na 15 metrów jesteście w stanie zmieścić przestrzeliny w zasadzie w czarnej dziesiątce tarczy TS4. Fajne przyrządy celownicze, chociaż ja bym wywalił tylne czarne kropki, zostawiłbym jedną z przodu, a najlepiej fluorescencyjną albo światłowodową, byłoby super. Bezpiecznik. Niestety typowy bezpiecznik Beretty, chociaż już poprawiony i przy przeładowaniu tego pistoletu jest go dużo trudniej zabezpieczyć samoczynnie niż w przypadku 9.2. No ale to jest bezpiecznik na zamku, on jest dość wysoko. Widzieliście, że na strzelnicy zapominałem go odbezpieczyć. No ale to nie jest wina samego bezpiecznika, tylko moja, że zapominałem, że strzelam z pistoletu z bezpiecznikiem skrzydełkowym. Wolę jednak ruch taki jak w 911, że jak zamykam chwyt, to odbezpieczam pistolet, a tutaj przy zamknięciu chwytu muszę ten ruch wykonać w taki trochę nienaturalny sposób. To nie jest złe, ale trzeba się do tego przyzwyczaić. Ten bezpiecznik działa bardzo pewnie, fajnie się zaklikuje, jest w ogóle super. Kurek można oczywiście odciągnąć sobie palcem, też nie ma problemu. On ma jeszcze takie pośrednie położenie zabezpieczające. Ono ma dwie funkcje. Pierwsza to jest zabezpieczenie, jeżeli go nie zabezpieczymy tak, to odciągamy kurek i mamy dodatkowe zabezpieczenie. Oczywiście dalej możemy napiąć i strzelić, ale to jest też po to, że jeżeli to się wzięło z 911, tak? 911 oryginalna nie miała blokady iglicy, więc jeżeli mieliśmy nabój wprowadzony do komory i zwolniliśmy kurek ręcznie, to żeby potem napiąć, to trzeba było ten kurek odprowadzić palcem. I to pośrednie położenie jest po to, że jeżeli odciągamy kurek i on nam wypadł, to gdyby go nie było, to w 911 poszedł po prostu strzał. I dlatego jest to pośrednie położenie. Ono zabezpiecza przed przypadkowym strzałem, przy odciąganiu kurka i jest jeszcze dodatkowym położeniem zabezpieczającym kurka, w którym można go świadomie ustawić. Świetnie wykonany jest ten pistolet. Świetnie leży w ręku. Jest tani, kosztuje 2250 zł. To jest naprawdę bardzo mało za w pełni metalowy pistolet.
Szkoda, że te magazynki nie pasują od Beretty, ale można je przerobić od 92 i to są tylko 15, niestety. Więc dosyć sporych gabarytów, jeśli chodzi o rozmiary chwytu pistolet i mieści tylko 15 sztuk amunicji. Tu jest na krótko, więc to będzie takie fajne do EDC, tylko to będzie ciężkie EDC, bo ważące z pełnym magazynkiem ponad kilogram i to odczuwalnie ponad kilogram. Strzelanie z niego, widzieliście, powtórzę jeszcze raz, świetnie się prowadzi, fajnie się ten pistolet chwyta, on bardzo ładnie wchodzi w cel, prowadzenie pistoletu jest naprawdę super, kontrola nad tym pistoletem, wypełnienie dłoni chwytem, super, super. Wiem, że mówię w samych superlatywach, ale jestem skażony tą Berettą, tym Cougarem, zawsze go chciałem mieć. I ten pistolet naprawdę bardzo, bardzo mi się spodobał, a jeszcze do tego kosztuje naprawdę niewiele pieniędzy. No. Dotychczasowe pistolety Stegera, które były dostępne na polskim rynku, nie było z nimi żadnych problemów, żadnych awarii, pękania, psucia się i tak dalej, więc należy przypuszczać, że ten pistolet też będzie sprawował się świetnie. One są dostępne w wersji czarnej i w wersji takiej inox, czy nie inox, stainless. Ten jest dużo ładniejszy. Czarny nie jest taki fancy jak ten. Jeżeli miałbym kupować, to kupiłbym dokładnie tę wersję tego pistoletu, czyli tego Tacticala z szyną, ze sferezowanym inaczej zamkiem. Tu po bokach też. I w tym takim szaro-srebrnym kolorku, który w połączeniu z tymi czarnymi elementami jest po prostu kapitalny. To jest bardzo fajny pistolet. Czy bym go kupił? Tak, kupiłbym go, gdybym nie miał 7 czy 8 pistoletów w tej chwili. To już jest raz, 2, 3, 4, 7, 8. Super, brawo ja. 8 pistoletów. Chyba że sprzedam jeden z nich, to wtedy może pomyślę o tym, żeby kupić sobie takiego Stegera, który bardzo, bardzo mi się podoba. Tarczowo, no miałem tylko 15 metrów, więc strzelałem z 15 metrów. Bardzo fajne skupienie, dynamicznie, super ten pistolet działa, naprawdę jest fajny. Jest po prostu fajny, naprawdę, szczerze mówiąc, kupiłbym go. Zanim jeszcze skończymy, bo końcówka będzie nietypowa, podziękuję wszystkim naszym patronom za wsparcie. Zbliżamy się do granicy 2000. Super robota. Zachęcam do patronowania z całego serca. Dziękuję tym, którzy już patronują. Zachęcam wszystkich do oglądania, szerowania, lajkowania, komentowania, łapek w górę, dzwoneczków i tak dalej. Bardzo Wam wszystkim za to dziękuję. Powtórzę banał i truizm i frazes. To Wy robicie tę robotę. Gdyby nie Wy, to rozwoju kanału po prostu najnormalniej w świecie nie było. A na koniec wracamy jeszcze na strzelnicę Meksa, bo mamy tam sprawę do załatwienia. To kończymy nietypowo. Wróciliśmy na strzelnicę NTS Shooting. Dawne Max Shooting Range, ale teraz już nie ma Max Shooting Range, jest NTS Shooting, chociaż ekipa jest ta sama, prawie. Obejrzeliście właśnie dość nietypową recenzję pistoletu Steger 8000 FT, który jest reinkarnacją Cougara. Moją opinię o tym pistolecie znacie. Ja jestem nim zachwycony. Gdybym nie miał 8 pistoletów, to bym go kupił. Ale to jest moja opinia po 150 strzałach. Wspomniałem, że oglądaliśmy ten pistolet w studio bardzo dokładnie z jednym znajomym. I teraz ten pistolet trafi do tego znajomego, który go przetyra i zobaczymy, czy 3B uda się ten pistolet zepsuć. Marcin, w Twoje ręce.